proszę Państwa, drugi film, tak jak już wspomniałem, film, który w przeciwieństwie do przesłuchania jest filmem bardzo mało znanym, Kartka z podróży Waldemara Dzikiego. Na co tutaj warto spojrzeć? Na to, że jest to jedna z pierwszych produkcji studia filmowego imienia Karola Iżykowskiego, które zostało powołane na początku lat 80. W ogóle w polskim kinie na początku lat 80. bardzo było dużo pomysłów, jak zreformować kinematografię, w jaki sposób powinny funkcjonować zespoły filmowe, w jaki sposób powinno następować finansowanie kinematografii. Grupa osób, wśród których był również Waldemar Dziki, doprowadziła do powstania studia filmowego imienia Karola Iżykowskiego, które było takim studium, no na owe czasy można powiedzieć prawie niezależne, które niewielkimi środkami realizowało niełatwe filmy. To jest, Kartka z podróży to jest bodajże ich trzecia produkcja pełnometrażowa, fabularna. Wcześniej to była Wigilia 81 i Choinka strachu. Zresztą te filmy też miały problem z rozpowszechnianiem. Oni oczywiście też robili filmy dokumentalne. I studio Iżykowskiego zapisało się właśnie w kinie polskim lat 80. jako takie miejsce, gdzie można było nieco bardziej odważny sposób mówić. Te filmy były z góry przeznaczone do niewielkiego rozpowszechniania. Było wiadomo, że one nie trafią do szerokiego widza, ale Kartka z podróży została przyjęta bardzo dobrze. Waldemar Dziki to jest film, który opowiada o, no właśnie, z jednej strony o Holokauście, o zagładzie, ale też wychodzi jedynie poza jedynie zagładę Żydów, poza getto, tylko mówi właśnie o sytuacji zamknięcia i o próbie przygotowania się na nadejście zła. Sięgnął Dziki do prozy Ladisława Fuchsa. Pan Teodor Mundstock, tak się nazywała ta powieść, wydana na początku lat 60. przez Fuchsa w Czechosłowacji. Zresztą w połowie lat 70. bodajże już została przeniesiona na ekran, o ile dobrze pamiętam, na Węgrzech. I tutaj też zauważmy, że właśnie Ladisław Fuchs w swojej prozie bardzo często o tych starciach ze złem, różnych wymiarach starcia ze złem mówi. Polskie kino ma do Ladisława Fuchsa dużo szczęścia, bo to jest nie tylko Kartka z podróży, ale to jest również Palacz zwłok, czy też na podstawie jego książki radca Hojman prowadzi śledztwo. Jeden z najciekawszych polskich filmów, mówię o tym w perspektywie całej polskiej kinematografii, nakręcił Tadeusz Chmielewski. Myślę o filmie Wśród nocnej ciszy. O filmie, który jest poza głównym nurtem może polskiego kina, który jest poza głównym nurtem tym komediowym twórczości Chmielewskiego, ale który jest filmem wybitnym. To jest jednocześnie kryminał, film psychologiczny, filozoficzny. To tak na marginesie, ale gorąco zachęcam do obejrzenia tego filmu. On cały czas robi nieprawdopodobne wrażenie. Dziki trochę przystosowuje prozę Fuchsa do polskich warunków. Mamy do czynienia z gettem warszawskim. Zmienia się nazwisko bohatera, już nie Mundstock, a Rosenberg. Bardzo dobrej interpretacji Władysława Kowalskiego. To jest film krótki, niespełna 80-minutowy, niełatwy w odbiorze, dlatego że bardzo zamknięty. My wiemy, w jakiej rzeczywistości żyje bohater, ale ta rzeczywistość społeczna, ta rzeczywistość zewnętrzna zdaje się gdzieś niknąć. Pojawia się czasem, bardzo rzadko, pojawia się w ogóle ulica, pojawia się niemiecki mundur. Dzikiemu udało się tutaj osiągnąć, i Witowi Dąbalowi, który był autorem zdjęć, udało się osiągnąć coś fascynującego, mianowicie pokazując bohatera w zamknięciu. Bohatera, który jest w zasadzie w mieszkaniach, w pokoju, pokazać koszmar
tego zamknięcia w getcie. Koszmar człowieka, który przygotowuje się na śmierć. U Fuchsa, u Dzikiego jest też różnica, bo czy bohater gotuje się na to, żeby może jakoś przeżyć, czy też może, żeby umrzeć z godnością. U Fuchsa w ogóle zakończenie wygląda inaczej. Tutaj nie chciałbym jednak Państwu tego zakończenia Dzikiego zdradzać, ale no tutaj się pojawia taka, powiedzmy, bo też to w pewnych recenzjach filmu jeszcze w latach 80. się pojawiło, pojawia się pewna moralna wątpliwość. Czy koncentrując się na cierpieniu, no może to nie jest dobre słowo, na sytuacji tego jednego człowieka, czy nie zapominamy o tym wszystkim, co dzieje się wokół. Owszem, tutaj są jego sąsiedzi, którzy też w bardzo różny sposób się zachowują. Jedni udają, że nic się nie stało, jedni próbują się wyrwać, uciec, kupić bezpieczne papiery. Czy nie zapominamy o tych wszystkich, którzy byli na zewnątrz? No ale przecież film Dzikiego też podkreśla, że o tak tragicznych sprawach można mówić w bardzo różny sposób. Oczywiście kolejny kontekst na zupełnie nowy wykład tutaj się szykuje, jak w ogóle opowiadać o zagładzie i jak polskie kino, począwszy od drugiej połowy lat 40., zwłaszcza przez lata 60., to robiło, bo też Państwo na pewno wiedzą, że w latach 70. tematyki żydowskiej na polskich ekranach nie było. Ona się pojawiała sporadycznie, jak na przykład, nie wiem, postać Sommera w polskich drogach, ale po doświadczeniu 68 roku, po tym, co również spotkało przez polskie kino, dopiero w latach 80. tematyka żydowska się pojawia. Proszę zobaczyć, jak precyzyjnie i Kowalski w swojej roli, i Dziki budują postać tego bohatera, urzędnika, powiedzmy inteligenta, który systematycznie przygotowuje się do tego, co jest nieuchronne. Jak prowadzi również szkolenie w pewnym momencie dla młodego chłopca, którego zostawili mu sąsiedzi. Jak systematycznie, jak starać się okiełznać tragedię. Nie wolno w czasie wywózki, nie wolno mieć na przykład chleba w walizce, bo może nie być okazji, żeby ją otworzyć. Trzeba mieć chleb w kieszeni, ale koniecznie już pocięty, żeby nikt nie zauważył, że wyjmujemy kawałki chleba, bo mogliby nam zabrać. Bohater wynajmuje się do noszenia ciężkich koszy, żeby przygotować, żeby wyćwiczyć obie ręce w noszeniu walizek. Więcej, to jest niesamowita scena w tym filmie. Bohater idzie do lokalu i prowokuje bójkę po to, żeby dowiedzieć się, jak on sam się zachowa, kiedy zostanie pobity. A zatem przygotowuje się do tej do wywózki, do obozu, do tego nie bardzo wie, czym to ma być. On budzi się jeszcze jakąś nadzieją, ale przecież wiadomości docierają. Przygotowuje się do tego w sposób niezwykle zorganizowany i systematyczny. Ale ten film może, to znaczy ta sytuacja może daje nadzieję bohaterowi, natomiast przydaje nadzieję nam, którzy wiemy, co wówczas się działo. I przy okazji, czy ten bohater nie jest w gruncie rzeczy bohaterem, który próbuje oszukać swoją świadomość, podobnie jak jego sąsiedzi, którzy zachowują się, tak jak wspomniałem, w bardzo różny sposób, ale być może wszyscy samych siebie oszukują. Tragizm tej sytuacji jest tym większy, że Dziki ostatecznie pokazuje, że nie można w racjonalny sposób przygotować się do czegoś, co racjonalne pod żadnym względem nie jest. Proszę przyjrzeć się ostatnim scenom. Jak wydaje się, że te wszystkie przygotowania bohatera mają sens. Ale czy mają, czy naprawdę się, czy po prostu tylko się wydaje. To jest takie bardzo mocne uderzenie w tym filmie. Ale film, który pokazuje atmosferę zamknięcia, który jest rzeczywiście, używając takiego prostego określenia, który jest kafkowski, takiego banalnego określenia, który pokazuje, jak ten bohater jest osaczany. Tytuł Kartka z podróży to jest polski tytuł, jak wiemy, powieść nazywała się inaczej, który też znajduje w fabule tego filmu bardzo precyzyjne i
dość i wstrząsające wyjaśnienie.